Hej, z tej strony Sara. Witam wszystkich w 2024 roku. Z nowym rokiem często robimy nowe postanowienia, planujemy sobie ten rok, robimy vision boards, trochę reflektujemy nad zeszłym rokiem i planujemy, jak chcemy, żeby wyglądał nasz przyszły rok. I ja zawsze jestem za postanowieniami noworocznymi. Uważam, że jeżeli nie planujemy i nie dajemy intencji na jakiś czas, to co mamy robić? Do czego mamy dążyć? I wydaje mi się, że na przestrzeni tych lat opracowałam sobie jakiś taki system, jeżeli chodzi o planowanie, dążenie do celów i spełniania marzeń. Dlatego chciałabym się podzielić. Często dostaję też pytania odnośnie mojego planowania, jak planuję sobie dni, tygodnie, miesiące. Jeżeli obserwujesz mnie od dłuższego czasu, to możesz wiedzieć, że ja z każdym miesiącem przygotowuję sobie taką kartkę z listami jakby co chcę zrobić, z intencjami. Jeżeli chodzi o pracę, self-growth, miejsca, które chcę odwiedzić, przyklejam sobie dosłownie ją na ścianę. Jeżeli ktoś widział kiedyś mój pokój, czy wie, czy możecie teraz zobaczyć, ja mam ściany dosyć obklejone w różne zdjęcia i z przeszłości, na przykład z jakichś wakacji, miejsc, różne jakby etapy mojego życia, żeby pamiętać i być wdzięcznym za to, co się już przeżyło. A z drugiej strony mam też mnóstwo zdjęć takich typowo z Pinteresta, z miejscami, które chciałabym zobaczyć, czy z różnymi aesthetic, mieszkanie, czy różne jakieś takie rzeczy, które mnie inspirują. Ja uwielbiam się otaczać, uwielbiam siedzieć na Pinterestie i oglądać różne rzeczy, zapisywać sobie na przyszłość, co bym chciała. To wtedy łatwiej nam jest tak poczuć, że hej, okej, jeżeli ktoś w taki sposób żyje, to czemu ja nie mogę żyć też w taki sposób? I też najważniejsze, żadne takie dążenie do jakichś rzeczy materialnych, czy jakieś miejsca, jak się będzie wyglądać, jaki sposób życia będzie się miało, nigdy nas nie uszczęśliwią. To nie jest tak, że my dążymy do czegoś, ponieważ chcemy jakoś się poczuć, coś zmienić. Właśnie zawsze ważne są intencje. Jakieś takie nasze potrzeby, marzenia są ważne. To nie jest coś, że wymyśliłam sobie coś, na przykład powiedzmy rzecz materialna, że jakiś samochód chcę dostać, czy mieszkać w jakimś domu. Nasze takie marzenia i to, co chcemy, to, co się pojawia u nas tak naturalnie, jakieś takie potrzeby czy chęci, żeby mieć coś, jest bardzo naturalne i bardzo ludzkie. Ale podsumowując, przychodzę z filmem, żeby podzielić się moją vision board na 2024 rok. Opowiem trochę, przejdę przez moją listę ins and out, czyli co zostaje w tym roku, a co odchodzi, jak dostosowuję swoje życie, na przykład też swój telefon, swoje jakieś nawyki pod to, żeby podtrzymywać moje aspiracje, moje cele. Opowiem, jak używam aplikacji Notion do planowania swojego tygodnia, swojego dnia. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o planowanie swojego tygodnia i swoich dni, używam jakby 3 rzeczy. To jest mój dziennik, pamiętnik. Aktualnie tak się prezentuje i w nim codziennie rano piszę 3 strony wszystkich swoich myśli, ale też powiem o porannym journalingu za chwilę. Później mam kalendarz, który jest zawsze otwarty na biurku. To jest taki mój nawyk i przyzwyczajenie od dzieciństwa, ponieważ moja mama, już jak byłyśmy trochę starsze, kupowała nam kalendarze i moja mama w kuchni też zawsze miała kalendarz otwarty i wszystko rozpisane, co się dzieje w ciągu tygodnia. Dlatego jestem bardzo przyzwyczajona do takiego papierowego i zawsze muszę mieć na biurku, ponieważ uwielbiam sobie popatrzeć właśnie tak z daleka, jak wygląda mój tydzień, co mam poplanowane, co muszę zrobić. Mam zawsze zapisane, że mam terapię w czwartki o 11, że w soboty dodaję podcast, w czwartek lub piątek dodaję film na YouTubie, jakieś spotkanie ze znajomymi. Jeżeli chodzi właśnie o drugi dziennik, czyli pamiętnik, to tutaj zapisuję codziennie 3 strony rano morning pages. Nie będę za dużo mówiła o pisaniu, o journalingu, ponieważ mówiłam o tym już wiele razy. Nie powtarzałabym tego, gdyby to się nie sprawdzało mi, a journaling, pisanie to jest coś, do czego zawsze wracam. W zeszłym roku wypisałam 3 dzienniki. Tu jest na przykład cały zeszyt. To jest mój jakby 3 dziennik i jeszcze mam 1. W zeszłym roku bardzo dużo pisałam i wydaje mi się, że żeby zacząć pisać i być regularnym w tym, trzeba widzieć sens w tym. I uważam, że książka, która mi najbardziej tak pokazała i oświeciła, jeżeli chodzi o pisanie i jak pomocne to jest narzędzie, to była Droga artysty od Julie Cameron, więc każdego odsyłam, jeżeli jest się zainteresowanym do tej książki. I gdy tak reflektowałam nad zeszłym rokiem, to zauważyłam, że bardzo często używałam mojego telefonu i notatek w telefonie, żeby zapisywać sobie jakieś rzeczy, typu takie rzeczy kreatywne, jakieś myśli, pomysły na filmy. Później zapisywałam też całe odcinki podcastowe, na przykład na spacerze. To-do listy często też robię w notatkach na telefonie. I zaczęłam się zastanawiać, czy jest może jakaś opcja na lepsze organizowanie sobie tych notatek. I znalazłam aplikację, która już jest mega stara i bardzo dużo osób, pamiętam, że mówiło o niej. Nazywa się Notion.
Zostawię link w opisie. Coś, co mi się bardzo podoba, to jest to, że jak zaloguję się na jednego maila, to mogę mieć tą aplikację i na telefonie, i na komputerze. I to jest dla mnie świetne, ponieważ czasami, jeżeli chodzi o odcinki podcastowe, to chcę pisać i na telefonie, i na komputerze, więc to udało mi się tak połączyć, ponieważ notatki nie chcą mi się łączyć z komputerem i nie wiem, o co chodzi. Notion jest mega łatwy do obsługi, robi się różne zakładki i trochę przejdę przez to, co ja sobie zrobiłam. Może jeżeli ktoś chce spróbować, to żeby zainspirować. Więc tak, na początku mam 2024, zapisałam sobie ins and outs, 2024 goals, co chcę osiągnąć w tym roku. I właśnie to jest świetne, że zawsze tą listę będę miała przy sobie. Nie mam jej na kartce, w journalu. W journale cały czas, wiecie, wymieniam nowy, jeden mi się kończy. Druga zakładka to jest styczeń 2024. Ja też taką kartkę mam przed sobą. Taką kartkę, taką listę zrobioną i to jest coś, co robię każdego miesiąca. Kolejna zakładka, zrobiłam sobie Creative Outlet i tutaj mam jakby przestrzeń na różne notatki, jeżeli chodzi o kreatywność. To są czasami jakieś wersy, jakiś cytat, coś właśnie z książki, coś z jakiejś piosenki. Kolejna zakładka to jest To Do i tutaj sobie zapisuję, co muszę zrobić tego dnia. I następnie mam zakładkę z playlistami, żeby łatwiej mi orientować się, co gdzie mam. Więc mam playlistę z medytacjami, z różnymi praktykami jogi, z audiobookami i z platformą do pilatesu, którą używam od Caroline Diesler. Jeżeli chodzi o te linki do audiobooków, jogi, medytacji, to mogę Wam podlinkować na dole. Jeżeli szukacie czegoś w tym zakresie, to mogę pomóc, bo ja robiłam dosyć jakiś taki research i to jest coś, co mi się sprawdza, ale oczywiście jeżeli macie jakieś osoby inne, z którymi lubicie uprawiać jogę, to można sobie właśnie stworzyć takie playlisty na YouTubie. Jeżeli macie postanowienie, żeby zacząć medytować albo zacząć uprawiać jogę, to uważam, że takie robienie playlist jest bardzo ułatwiające, bo na przykład o wiele łatwiej będzie nam zabrać się za ten nawyk, jeżeli mamy przygotowaną listę medytacji i wiemy, gdzie iść, co włączyć, wszystko jest w jednym miejscu, niż tak bez żadnego przygotowania, zacznę medytować. Rano wstajesz, idziesz na telefon, wpisujesz medytację, szukasz jakiejś medytacji. Według mnie o wiele łatwiej jest zacząć robić jakieś rzeczy, jak już mam jakieś przygotowanie. To jest moje jakieś nowe postanowienie, jeżeli chodzi o ten rok, żeby zacząć słuchać audiobooków. I aktualnie na przykład słucham The Power of Now by Eckhart Tolle. To mogę bardzo polecić. Świetna książka. Znalazłam na przykład The Creative Act od Rick Rubin, Letting Go, The Courage to be Disliked. Dałam sobie też Nowy Wspaniały Świat, Aldous Huxley, Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow. Zobaczymy, czy damy radę. Chciałabym tą książkę przeczytać po polsku, bo wydaje mi się, że po angielsku może być za ciężkie, żeby się skupić. I różne takie książki, które po prostu mnie zainteresowały. Jeżeli lubisz jakieś takie samorozwojowe, to super. Nie wiem, chcesz przesłuchać sobie wszystkie książki Harry'ego Pottera, to możesz też zrobić taką playlistę. Cokolwiek Cię interesuje, czy jakieś wywiady z osobami, czy właśnie jakieś podcasty. Wtedy, gdy masz tylko jakąś wolną chwilę, masz ochotę, żeby coś przesłuchać, to masz od razu listę gotową i nie musisz się zastanawiać, nie musisz szukać, tylko od razu to jest. Opowiem teraz trochę w skrócie o moich ins and outs, jeżeli chodzi o 2024 rok. Może zaczynając od tego, co chcę wprowadzić w tym roku. Proste rutyny, żeby nie zadawać sobie jak najwięcej rzeczy do zrobienia. Następnie rozciąganie się przed pójściem spać. Kibicowanie głośno innym, wspieranie innych w swoich celach. Motywowanie, jeżeli nawet ktoś ma jakieś wąty. Jeżeli ktoś się zastanawia, kwestionuje siebie, to żeby wspierać ludzi wokół. Następnie small talk z nieznanymi, small talk w sklepie, small talk z ludźmi. Wystarczy ściągnąć okulary i słuchawki i już można z kimś porozmawiać. Później codzienne pisanie, to już jest mój nawyk. Self-improvement audiobooks. To właśnie pokazałam, że zrobiłam sobie całą playlistę. Następnie sleeping routine. Od jakichś 2 czy 3 miesięcy mam taką świetną rutynę, jeżeli chodzi o sen. Chodzę spać o 10:30, wstaję o 7:30. Sprawdza mi się to, jestem wyspana, wstaję często przed budzikiem i mam takie, że jestem już wyspana i to jest najlepsze uczucie na świecie. Następnie, co jest N? Śmiać się na głos, być spontanicznym, ubierać się for fun, jakościowy czas ze znajomymi, limity czasu na aplikacjach w telefonie,
ale o tym za chwilę opowiem. Chodzenie na wiele spacerów w ciągu dnia, czyli wychodzenie nawet jeżeli to jest na 5 minut, na 10 minut, przewietrzyć się w ciągu pracy, żeby nie siedzieć cały czas na jednym miejscu. Wychodzenie do natury, posiadanie granic, czytanie książek na przykład zamiast oglądanie czegoś, jakościowy content zamiast ilości. To jeżeli jest o konsumowanie właśnie zamiast oglądać TikToka mnóstwo rzeczy, to na przykład wybrać jeden film albo jeden jakiś dokument, posłuchać jednej książki, skupić się na jakości tego, co konsumujesz, niż ilości. Taking up space, building a community, working on a side hustle, autentyczność i odpoczynek. To jest wszystko, co jest in. Jeżeli chodzi o outs, to jest scrollowanie na telefonie, słuchanie do unsolicited advice, za długie to-do listy, telefon przed pójściem spać, aplikacje randkowe, burnout, negatywny self-talk, basic outfity, strach przed wyglądaniem głupio, stresowanie się rzeczami, które są poza naszą kontrolą, people pleasing, celebrity drama, conspiracy theories, bycie na telefonie w miejscach publicznych, suppressing your emotions, buying overpriced things, skipping meals, subscriptions, doubting yourself, rushing, complaining. To jest taka cała moja lista ins and out i wydaje mi się, że z nowym rokiem jest to coś takiego fajnego, żeby sobie zapisać, co jest in, co jest out, bo to też pomaga nam dawać różne intencje na ten rok. Następnie, jeżeli chodzi o 2024 goals, to wiadomo, każdy ma inne goals. Ja moimi się tutaj nie będę dzieliła. Warto usiąść i zastanowić się, co chcesz osiągnąć w tym roku. Jeżeli chodzi o karierę, lifestyle, podróżowanie, co chcesz, żeby Ci się przytrafiło. Możesz nawet napisać, że chcesz być w super relacji romantycznej, miejsca, które chcesz odwiedzić i tak dalej. Więc 2024 goals każdy musi sobie sam napisać. Pokażę Wam, jak wygląda moja vision board na ten rok. Może właśnie Was zainspiruje, żeby stworzyć. Według mnie Pinterest jest najlepszy do tworzenia takich vision boards. Moja w tym roku się nazywa It's Existing, so let's have it. Podzieliłam sobie ją na career, travel i lifestyle. I tutaj, jeżeli chodzi o karierę, to po prostu Wam pokażę, jak ona wygląda. Nie będę się tłumaczyła, ale na pewno jeszcze będę dodawała tutaj jakieś rzeczy. Następnie mam travel, czyli jakieś rzeczy, miejsca, które chcę zobaczyć, odwiedzić, co chcę przeżyć. Następna tablica to jest lifestyle. Jeżeli chodzi o takie codzienne życie, też w tym roku wydaje mi się, że będziemy się przeprowadzały. Zapisałam sobie tutaj różne zdjęcia mieszkań, nowych domów. Chcę mieć długie włosy, chcę zapuszczać moje włosy i mieć je jak najdłuższe. Później też na przykład takie związkowe, ogólnie jaki lifestyle chcę prowadzić, jaki chcę mieć. I na pewno tu jeszcze będę dodawała jakieś rzeczy, więc Pinterest, jeżeli chodzi o vision boards, według mnie jest najlepszy. Nie chcę, żeby ten film był za długi, więc przechodzę do mojej styczniowej listy. Te punkty zapisuję sobie każdego miesiąca, więc można sobie przekopiować. I tak, zawsze zaczynam swoją listę nagłówek, miesiąc i rok. I następnie reminders. Albo to jest fajny cytat. Tutaj mam na przykład Look how far have you come, you're enough, be gentle with yourself, you're doing your best, I'm so lucky, everything works out for me. Można sobie zapisać cokolwiek się chce, czy coś, co po prostu potrzebujesz usłyszeć w danym momencie. Pierwsza kategoria to są events, wydarzenia, następnie intencje na self-care. Coś po prostu, na czym się skupiam, co jest takim moim self-care w tym miesiącu i uważam, że czym mniej się daje sobie, tym lepiej. Później mam work, zapisuję sobie wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o pracę. Następnie improvement, tu mam work-life balance, planować mój dzień noc przed. Później czytanie zamiast oglądania jakichś rzeczy, audiobook, który chcę przesłuchać, zamówić self-improvement books, to już zrobiłam. Quality content instead of quantity. Następna kategoria to jest fun things, czyli jakieś fajne rzeczy, które chcę zrobić i mam na przykład na ten miesiąc żeby iść do księgarni i znaleźć różne przepisy, żeby je odtworzyć. Wiecie, zrobić zdjęcie, odtworzyć w domu, poinspirować się. Później Edition Hotel Lobby, to jest miejsce w Los Angeles, do którego chcę iść na randkę, iść do takiej właśnie American Diner, żeby poczytać, zrobić jednego nowego znajomego, poznać jedną osobę, hike, walks in nature. Jeżeli chodzi też o takie jedno moje duże postanowienie, to jest, żeby naprawdę zwracać uwagę na to, ile korzystam z telefonu i żeby nie scrollować. I chciałabym przejść trochę przez to, jakie sobie zrobiłam ustawienia w telefonie, które mi bardzo pomagają w tym, żeby ograniczyć czas spędzany na telefonie. Uważam, że iPhone miał dużo fajnych aktualizacji, można pokorzystać. Ostatnio w ulubionych
ulubieńcach listopada opowiedziałam o funkcji budzika, jak można sobie ustawić budzik na taki, żeby Cię wybudzał. Jest to takie ćwierkotanie ptaszków. Ja mam na przykład ustawiony taki sleeping schedule, że mój telefon się wycisza i wyłącza wszystkie powiadomienia. Następnie, jeżeli chodzi o screen time, to ja w App Limits mam limit 2-godzinny na TikToka i na Instagram. Jeżeli mam jakąś pracę, współpracę do dodania, chcę coś dodać na Instastory, to 2 godziny w ciągu jednego dnia zupełnie mi to wystarcza. Każdy musi dostosować do siebie. Później mam też włączony limit, że w niedzielę wszystkie aplikacje są niedostępne, ponieważ w niedzielę nie korzystam z telefonu. Jeżeli chodzi o downtime, to mam, że właśnie od 22 do 8 rano mój telefon się tam zmienia, że nie da się korzystać z różnych rzeczy. Zmienia się też mi ekran na taki czerwony, na ten night shift. Zmienia mi się to od godziny 17 do 8 rano, że wiecie, nie ślepi mnie to takie niebieskie światło. Bardzo właśnie polecam, żeby wejść na swoje ustawienia w telefonie, bo naprawdę da się bardzo dużo pozmieniać. Jestem bardziej taka świadoma z tego, jak konsumuję i jak jestem na telefonie. Też zwracam uwagę, co triggeruje na przykład takie bezmyślne konsumowanie. I na przykład zauważyłam, że idę na telefon i oglądam jakieś rzeczy, scrolluję na TikToku, jak czuję się nie najlepiej. Wtedy mam takie, że okej, nic nie ma znaczenia, idę na ten telefon, nie będę myślała o tym, że chcę mieć, wiecie, jakąś lepszą relację, że chcę mniej konsumować i mam takie, że wiecie, na niczym mi nie zależy mi na moich postanowieniach, idę scrollować i przez to, że wiem, że dzieje się, że idę na telefon, jak się tak czuję, to szukam alternatywy, że okej, jak się czuję tak słabiej, to co mogę zrobić zamiast iść na telefon. I dla mnie teraz taką rzeczą jest na przykład wyjście na spacer, porozmawianie z kimś, albo zrobienie jogi, porozciąganie się lub czytanie książki. I bardzo ważnym na takie, powiedzmy, że gorsze czy złe nasze nawyki, znaleźć alternatywę. Nie robić sobie tak, że okej, teraz nie możesz być na TikToku, masz zakaz, nie idziesz na telefon, tak w Twoich oczach, w Twojej głowie mówisz sobie, że to jest złe i niedobre, bo wtedy jeszcze bardziej nas ciągnie do tego. Tylko znaleźć sobie takie alternatywy, że jest TikTok, jest to dostępne, możesz z tego korzystać, ale te rzeczy są lepsze i przez to się zmienia nawyki. Najlepsze. Więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o 2024 rok. Dajcie znać, jakie Wy macie postanowienia, albo z czego może korzystacie, z jakichś stron, co Wam ułatwia. Chętnie poczytam o Waszych jakichś intencjach, postanowieniach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia!